Dzień dobry. W poprzednich częściach mówiłem o tym, czym jest model Internal Family Systems, czym są części i czym jest self. Teraz chciałbym pokazać, jak te elementy można realnie wykorzystać w mediacji. Nie w sensie terapii, nie w sensie pracy z traumą, ale jako sposób rozumienia konfliktu i prowadzenia procesu mediacyjnego w sposób bardziej świadomy i stabilny. IFS nie jest techniką, którą mediator stosuje na stronach. To raczej ramy świadomości, z którymi mediator wchodzi do procesu. Pierwszym i najważniejszym obszarem jest self mediatora. Mediator zawsze wnosi do mediacji swój własny system wewnętrzny. Nie da się być neutralnym w tym sensie, że nic w nas nie reaguje. Można natomiast być self-led, prowadzonym przez nasze ja. To oznacza, że mediator rozpoznaje swoje części, zauważa momenty reaktywności i potrafi wrócić do pozycji spokoju, ciekawości i obecności. Bez tego nawet najlepsze techniki mediacyjne zaczynają działać mechanicznie albo eskalują napięcie. Drugim obszarem jest świadomość reaktywności w procesie. Konflikt bardzo często eskaluje wówczas, gdy części ochronne stron zaczynają reagować na siebie nawzajem. Mediator, który rozumie IFS, zaczyna zauważać momenty, w których tempo rozmowy jest zbyt szybkie, pytania są odbierane jak atak, a strony przestają słyszeć cokolwiek poza własną obroną. Zamiast brnąć w proces dalej, mediator może wtedy zwolnić, zatrzymać rozmowę i przywrócić warunki do kontaktu. Trzecim obszarem jest język mediatora. Język, którego używamy, może wzmacniać części ochronne albo wspierać dostęp do refleksji. Zamiast etykietować zachowania, mediator może mówić o tym, co słyszy i obserwuje w sposób opisowy. Na przykład zamiast mówić o agresji, może nazwać silną potrzebę obrony. Zamiast mówić o braku elastyczności, może zauważyć część, która bardzo boi się konsekwencji ustępstw. To nie jest terapia. To jest język, który obniża poczucie zagrożenia i pozwala stronom zachować twarz. Czwartym obszarem jest praca z wewnętrzną ambiwalencją stron. Bardzo często strony nie są niezdecydowane. One są wewnętrznie spolaryzowane. Jedna część chce iść do sądu, druga chce zakończyć konflikt. Mediator nie musi tego rozstrzygać. Wystarczy, że zauważy tę sprzeczność, nazwie ją i pozwoli obu perspektywom zostać usłyszanym. Już samo to często obniża napięcie i porządkuje proces. Piątym obszarem jest self jako punkt odniesienia dla decyzji. W podejściu self-led decyzje nie są podejmowane z impulsu, z lęku czy też z potrzeby wygrania. Pojawiają się wtedy, gdy różne części zostały wysłuchane, ale nie przejęły kontroli. Mediator nie prowadzi stron do self. Mediator utrzymuje warunki, w których self może się pojawić. Poprzez tempo mówienia, poprzez ciszę, poprzez odpowiednie pytania, czy też przez własną obecność. IFS nie zastępuje mediacji, nie zastępuje negocjacji czy też prawa. Jednak bardzo skutecznie uzupełnia warsztat mediatora o mapę wewnętrznego konfliktu. W kolejnym, ostatnim odcinku tej serii pokażę krótką scenę mediacyjną, w której zobaczysz, jak to podejście wygląda w praktyce. Dziękuję za uwagę i do widzenia.